Menopauza jest wielokrotnie tematem tabu, a szkoda, bo jest to okres bardzo ważny w życiu kobiety, w ramach którego zachodzi mnóstwo zmian w ciele, bardziej bądź mniej odczuwalnych przez kobietę. W dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym Power Walku zaprosiłam wybitnego eksperta z dziedziny żywienia. Pewnie już się domyślacie, o kogo chodzi, z którym porozmawiam na temat tego, jak wspierać kobiety właśnie w tym ważnym okresie w życiu, co jeść, czego unikać, jak ważny jest styl życia, żeby po prostu żyło się lepiej. Panie i panowie, szanowni państwo, moim i waszym dzisiejszym gościem jest pani profesor Ewa Stachowska. Dzień dobry, pani profesor. Witam serdecznie. Biolog molekularny, biochemik, tak? Ale też dietetyk kliniczny. Dietetyk i jest pani kierownikiem Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki tak. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a w sieci znana pani profesor jest jako profesor odżywienia. Tak, profesor Stachowska, profesor odżywienia. Dzień dobry. Dzień dobry. Już zaraz tutaj zaznaczę na panią, żeby cały czas kamera śledziła i ruszamy. Idziemy? Tak. Ruszamy. Idziemy na spacer. Zresztą ruszamy w miejscu, które uwielbiam i do takiego jeszcze parę lat wstecz uprawiałam dosyć intensywnie Nordic Walking. Teraz przerzuciłam się na sporty siłowe, a to właśnie ma związek z menopauzą. Natomiast no, tu jest przepięknie o każdej porze roku. No i właśnie. Jak państwo widzą, to tutaj są całe wielkie łany w tej chwili, najpiękniejszy okres, bo mamy łany krokusów. Tak, zaraz tutaj pokażemy. Więc właśnie to te jest krokusy. taki moment dla ducha, dla emocji najpiękniejszy, jeśli chodzi o Park Kasprowicza i Jasne Błonia. Tak, zdecydowanie. No naprawdę, tak jak już też wspominałam przed nagraniem, że za każdym razem już ktoś mi któryś raz opowiadał, że te krokusy tutaj, że to po prostu pięknie wygląda i rzeczywiście miał zdecydowanie rację. No, te błonia naprawdę wyjątkowe, piękne. Tak, to Szczecin jest z tego znany, z krokusy i magnolie. To są dwa takie wyznaczniki Szczecina. No to dobrze, to przejdźmy zatem może do tematu właściwie, bo menopauza jest bardzo ważnym okresem w życiu kobiety i tak jak powiedziałam, mam wrażenie, że wielokrotnie jest to nadal jeszcze taki trochę temat tabu, mało się gdzieś tam o tym mówi, a jednak no, bardzo dużo zmian zachodzi w ciele, no, które mają wpływ na samopoczucie kobiety, prawda, też na to ciało. Jakie zmiany konkretnie będą zachodzić? No, poruszyła pani bardzo ważny temat, bo słuchajcie, połowa społeczności na świecie, nawet chyba więcej niż pół, to kobiety i każda kobieta, która dożyje około 51 lat, no, fizjologicznie będzie kobietą, która wejdzie w okres menopauzy, czyli przestanie miesiączkować przez 12 miesięcy. To jest definicja menopauzy. No i oczywiście, dlaczego to był długo temat tabu, tego ja też nie bardzo rozumiem, bo wiąże się to z tym, że po menopauzie traci się ten duży, prawidłowy dla kobiety młodej i miesiączkującej poziom hormonów płciowych, tych żeńskich, czyli estrogenów. Więc traci się ten powab estrogenowy, ale my nie wyparowywujemy, my nadal po tej menopauzie około 30-40 lat żyjemy, funkcjonujemy. No i chodzi o to, żeby żyć i funkcjonować dobrze. A niestety w tym okresie, szczególnie perimenopauzy, czyli to nawet może być 5, a nawet więcej lat przed menopauzą, czyli powiedzmy od 45 roku życia, zaczynają się pewne objawy zwiastujące ten brak miesiączki. Czyli to będą uderzenia, gorąca, o co pani przed chwilą pytała. No prawie 80% kobiet ma te uderzenia gorące. To są oczywiście takie zmiany, trochę też samopoczucia. Mówimy o tym, że to jest taka coś w rodzaju mgły mózgowej, też taki termin, który był mocno obśmiewany. Po COVID-zie wszyscy przestali się już z tego śmiać, dokładnie, bo takie właśnie mikrozaburzenia pamięci, pogorszone funkcjonowanie pamięci, ale też takie zachowania depresyjne. To też jest cecha charakterystyczna niektórych kobiet po okresie menopauzy. To też ma, wszystko to, o czym mówię, ma związek z tym chaosem hormonalnym, który się w tym czasie zaczyna dziać, bo to, do czego przez wiele, nie wiem, 20, 30, 40 lat przyzwyczaiłyśmy się, czyli do miesiączkowania i takiego regularnego wydzielania różnych hormonów płciowych w różnych stężeniach, które właśnie umożliwiają proces miesiączkowania i owulacji i zajście w ciążę. To wszystko ulega zachwianiu,
ubywa nam estrogenów, ubywa nam progesteronu, wobec tego pojawiają się właśnie te uderzenia gorące, pojawiają się wahania nastroju, kobiety stają się bardzo drażliwe, pojawia się tam mgła mózgowa, pojawiają się problemy z masą ciała. I to naprawdę jest problem, o którym trzeba mówić, bo bardzo źle, jakby kobiety nie wiedzą, co robić z masą ciała, którą naprawdę jest trudno utrzymać w ryzach. I mówię to z całą świadomością, dlatego że sama jestem już po menopauzie i rzeczywiście, znając się na żywieniu, wiem, ile trudu trzeba włożyć, żeby ta masa ciała była prawidłowa. No tak. A to jest też zasługa, no właśnie, tego chaosu hormonalnego, który w nas jest. Potem oczywiście pojawia się też problem tego, że ponieważ hormony płciowe, te żeńskie, estrogeny, one chronią nas, mają działanie ochronne przed wieloma chorobami, na pewno chorobami kardiometabolicznymi, ale też nadciśnieniem tętniczym, ale też chronią przed niektórymi chorobami onkologicznymi. No to wszystko, ta ochrona, taki jakby parasol estrogenowy przestaje działać, więc my musimy być w tym okresie jeszcze bardziej rozsądne, po prostu być mądrymi kobietami, jeżeli chcemy przeżyć tą 1/3 naszego życia w sposób naprawdę godny i zdrowy. Czyli ta jakość diety musi być jeszcze bardziej tutaj, zadbana. tak, tutaj musimy już zupełnie naprawdę przycisnąć te tematy związane ze stylem życia. I jest niestety coś takiego w każdym społeczeństwie, myślę, że w naszym społeczeństwie też, że my tak sobie myślimy, że to nie ma znaczenia, to najlepiej jak tam pójdę do lekarza, on da mi leki, a potem gadamy jeszcze, że ci lekarze to są tacy śmacy owacy, prawda? Zawsze narzekamy. Zawsze jest jakieś narzekanie. Tak. Kochani, najlepszym lekarzem dla samego siebie, jeśli chodzi o profilaktykę, szczególnie po menopauzie, no to jesteśmy absolutnie my same, bo to od nas zależy, co kupujemy, co kładziemy na talerzu, ile razy się ruszamy, jak śpimy, jaka jest jakość naszego życia, nasze kontakty z innymi ludźmi. Tak. To wszystko się składa na tą dobrą menopauzę. I oczywiście możemy powiedzieć, nie mam miliona pieniędzy, żeby kupować rzeczy ekologiczne. Nie kupuj ekologiczne. Nawet kupując nieekologiczne możesz dokonywać naprawdę zdrowych wyborów, bo na taką żywność ekologiczną naprawdę stać niewielki odsetek społeczeństwa. To prawda, ale to też kwestia na przykład dobrego mycia po prostu warzyw, chociażby tak, żeby zmyć chociażby te resztki pestycydów, które gdzieś tam mogą być, prawda? No to kwestia umycia tego chociażby z sodą oczyszczoną, można taki roztwór Pierwszy krok, to przepięknie powiedziała teraz Madzia ze strony Wiem Co Jem na swoim wykładzie na konferencji Mikrobiota z kobietą, a mianowicie, że zawsze wszystko zaczyna się od tego pierwszego kroku. I nawet jeżeli on jest mały, nawet jeżeli powiem sobie, dobra, no już tyle gadają mi o tych warzywach, owocach, zacznę je jeść, no bo już jestem w tym okresie okołomenopauzalnym i te uderzenia gorące naprawdę mi dospierają. I ten pierwszy krok może przynieść naprawdę fantastyczne efekty, ale trzeba go zrobić, bo jeżeli nie zrobię tego kroku, to naprawdę nic się nie zadzieje. Jest też prawdą, i to mówią wszyscy ginekolodzy, którzy się zajmują nie leczeniem menopauzy, bo menopauza nie jest chorobą, jest naszą fizjologią, ale jeżeli te objawy są nasilone, właśnie te objawy naczynioruchowe, czyli uderzenia gorąca, jeżeli zmiany związane z nastrojem są bardzo nasilone, pojawiają się te zmiany depresyjne, oczywiście trzeba być pod kontrolą lekarza i to ginekologa, bo ginekolog zapisuje tą hormonalną terapię uzupełniającą, jeśli nie ma przeciwwskazań, a one przecież też czasami są, to trzeba uwzględnić. Tak. I wtedy rzeczywiście to bardzo kobietom pomaga, ale słuchajcie, nie zwalnia od zmiany stylu życia. Zawsze zmiana stylu życia jest czymś, co robimy dla siebie, przez siebie, dla siebie. I to jest najlepsze. I to jest zawsze bardzo pomocne, tak? Możemy tym stylem życia po prostu się wspierać, bo to, co też pani profesor poruszyła na przykład o tej utrzymaniu masy ciała, to rzeczywiście to może być też takie frustrujące, że jeszcze bardziej trzeba się postarać, no ale jednak jest to niezwykle ważne, dlatego że jednak jak ta tkanka tłuszczowa gdzieś tam się rozrasta, no to przed menopauzą tym źródłem estrogenów są jajniki, prawda? A potem tkanka tłuszczowa i tutaj też zwiększa się ryzyko chorób nowotworowych. Tak, prawda? ale to też kij ma dwa końce, trochę tej tkanki tłuszczowej jest potrzebne, stąd też zawsze mówimy, że w pomiarze, w składzie ciała tkanka tłuszczowa musi mieć swój udział. I proszę zobaczyć dwie bardzo ważne rzeczy, że wcześniejsze wejście w menopauzę
jest obserwowane u kobiet, które są bardzo szczupłe, które mają za mało tkanki tłuszczowej. Tak. To też mówiła o tym pani profesor u siebie na Instagramie. To jest absolutnie nieprawidłowa historia i też wielu naukowców przestrzega przed tym, a na pewno ginekolodzy, że taka nadmierne wychudzenie, nadmierny ubytek tkanki tłuszczowej i tej podskórnej, i tej visceralnej jest niedobry, wobec tego też nie możemy tkanki tłuszczowej traktować jako wroga. Ona jest nam potrzebna oczywiście w odpowiedniej ilości i w odpowiednich miejscach. Na brzuchu ta okołonarządowa, czy ta przerastająca właśnie tą część visceralną, czyli brzuszną, ona tam musi być naprawdę trzymana w ryzach. No ale po menopauzie pojawiają się ta zabawa, powiedzmy, z tkanką tłuszczową. Czyli to mówiliśmy, tkanka tłuszczowa to jest jeden czynnik, który jest sprzyjający wcześniejszej menopauzie, drugi to jest palenie tytoniu. Słuchajcie, kobiety, które palą, składniki dymu działają negatywnie na produkcję estrogenów i przyspieszają menopauzę, więc znowu wybór należy do pań. No właśnie. Teraz dlaczego tak ciężko jest utrzymać tą prawidłową masę ciała po menopauzie? No to znowu jest związane z tym chaosem hormonalnym, bo tak, z jednej strony estrogeny, które miałyśmy wtedy, kiedy miesiączkowałyśmy, one regulują apetyt, w tym sensie, że także zajmują się, między innymi biorą udział w metabolizmie tkanki tłuszczowej, ale także jakby w tym, że odczuwamy szybciej tą sytość podczas posiłku. No i oczywiście, kiedy mamy ubytek stężenia estrogenów, no to jakby to powoli nas zaczyna zwalniać z tego szybszego odczuwania sytości. I my po prostu troszkę więcej jemy. A też proszę zobaczyć, że bardzo często kobiety mają te nawyki, że do kawki że do kawki coś słodkiego. Tak, no to pamiętajmy, że to się mści przez cały okres życia, to dojadanie rzeczy słodkich, ale po menopauzie zemści się okrutnie, bo właśnie zjemy troszkę więcej prawdopodobnie. Druga rzecz to jest stosunek estrogenów do testosteronu, bo nie wiem, czy wszystkie panie zdają sobie z tego sprawę, że my produkujemy zarówno hormony żeńskie, jak i męskie, czyli ten testosteron też jest produkowany w organizmie kobiety, to w bardzo małej ilości. I teraz, kiedy spada stężenie estrogenu, no to ten testosteron jego stężenie też spada, ale on jakby staje się coraz bardziej widoczny w organizmie takiej kobiety po menopauzie. Stąd też pojawiają się problemy z łysieniem. Często te włosy wypadają, to jest to łysienie właśnie typu androgenowego. No ale to, o czym chcę powiedzieć, to jest inna redystrybucja tkanki tłuszczowej. Zauważcie, że panowie jak tyją, to mają brzuszki, te jabłka. No i to jest właśnie wpływ trochę też tego testosteronu. I my, kiedy tego testosteronu dostajemy troszkę więcej, jakby troszeczkę więcej jesteśmy albo mniej odporne na jego działanie, no bo już estrogeny nas nie ochronią przed działaniem testosteronu, no po prostu ta redystrybucja tkanki tłuszczowej zaczyna być podobna jak u mężczyzn, czyli odkłada się na brzuch. Trochę więcej na brzuchu. Ale rozwiązanie jest zawsze takie same, to znaczy mądra dieta, hipokaloryczna, ale bardzo rozsądnie, czyli tutaj absolutnie nikt nie poleca jakichś diet niezwykle restrykcyjnych. Tak, takie głodowe, prawda? 1200 kalorii to jest za mało. Absolutnie, tego sobie nie wolno robić, bo taką dietę będziemy 2, 3, 4 tygodnie, drastycznie redukujemy masę ciała, w tym masę mięśni, a potem i tak przybieramy z powrotem, ta masa ciała niestety wraca. Wobec tego musi być dieta rozsądnie hypokaloryczna. Tutaj najlepiej iść do dobrego dietetyka, ale takiego niezaczadzonego jakąś ideą jakiejś jednej diety. Zaczadzony, tak. Tak, no bo niestety mamy różnych cudotwórców od różnych. Wie Państwo, żeby to też nie zabrzmiało, ja bardzo lubię różne diety i lubię dietę wegańską, bardzo lubię dietę ketogeniczną, stosowaną jako dieta lecznicza. Jest mnóstwo bardzo pięknych, kolorowych, cudownych diet, ale postępując z pacjentem, któremu chcemy pomóc, może zawrócimy sobie tutaj, pomóc, to my musimy się stosować do zasad dietetyki klinicznej. No ona mówi wyraźnie, dieta hypokaloryczna, obcinamy 500 do 700 kilokalorii w stosunku do całkowitego zapotrzebowania. A to i też sporo, te 700 kalorii. Już... Tak, to robimy w przypadku osób otyłych. Teraz te wytyczne leczenia choroby otyłościowej
Jeżeli mamy pacjenta otyłego, możemy mu tyle obciąć, ale wiadomo, najbezpieczniej jest minus 500 kilokalorii w stosunku do całkowitego zapotrzebowania. Ale to, na co chcę zwrócić szczególną uwagę, to jest zwiększenie zawartości białka. No bo tu też wkraczamy na ten obszar sarkopenii, czyli troszeczkę też kolejnego procesu fizjologicznego dotykającego i kobiety po menopauzie, ale też mężczyzn, którzy przecież nie mają menopauzy, ale i my, obydwie płcie mają po 40-45 roku życia już zauważalny proces ubytku masy mięśniowej, czyli sarkopenia. I to zawsze jest bardzo niedobra informacja. Tak. I zawsze musimy o te mięśnie walczyć jak szaleni. Stąd też więcej białka troszkę w diecie, pół na pół roślinne, zwierzęce i inna aktywność fizyczna. Stąd też ta moja siłka, bo po prostu te mięśnie trzeba po prostu włączyć trening siłowy. No tak, tak. Spacery są ważne, trening aerobowy jest cudowny, ale to, co robimy dla mięśni, to jest trening siłowy. No właśnie, a czy na przykład w takim razie w kontekście powiedzmy suplementacji, bo ostatnio też się mówi dosyć dużo o tym, że kreatyna jest też dobra dla kobiet, nie tylko dla mężczyzn, żeby te mięśnie tak bardziej pełniej wyglądały, ale czy też w takim razie po menopauzie taka suplementacja kreatyny na przykład, żeby ta masa mięśniowa gdzieś tam jeszcze była, tak, to też ma sens? Ja biorę i też są takie doniesienia dotyczące kreatyny, no nie po to, żeby zbudować masę mięśni, bo oczywiście ona też tutaj pomaga, ale też są doniesienia, że kreatyna generalnie pomaga też w utrzymaniu dobrego samopoczucia. Tak, tak. Jest to coś, co jest dopuszczalne w sporcie, co bardzo pomaga w takim treningu siłowym. Oczywiście sama kreatyna nie pomoże, jeżeli nie będziemy jeść białka, no ale tutaj też chcę powiedzieć o tym, że żeby znowu nie było tak, że jakby przejdą kobiety na dietę wysokobiałkową. Chodzi o to, żeby tego białka było trochę więcej, ale żeby to białko było opatulone pozostałymi składnikami odżywczymi, bo to najgłupsza rzecz, którą można zrobić, to przejść na taką dietę bardzo wybiórczą. Tak jak już mówiłam o diecie ketogenicznej, na niej się świetnie redukuje masę ciała i jest bardzo dużo badań. Są nawet metaanalizy, które pokazują, że ten proces jest bardzo, jest dobry, że tam się nic nie dzieje w krótkim okresie czasu. Ale chodzi o to, żeby już być na dobrej, racjonalnej, pasującej nam diecie, która nie przyniesie żadnych skutków zdrowotnych, negatywnych. Tego nigdy nie mamy pewności, jeśli chodzi o dietę ketogeniczną, bo te wyniki długofalowe parametrów, szczególnie lipidowych, no są bardzo różne i są niepokojące. Wobec tego no musimy też na to zwrócić uwagę. Wobec tego trzeba zwiększyć białko 1,1–1,2 grama na kilogram masy ciała. Ćwiczenia siłowe 3 razy w tygodniu, ale dieta musi być dietą, gdzie jest wszystko i dietą antyzapalną. No i to mamy dietę śródziemnomorską, ona jest chyba najlepszą rzeczą. Tam ma być pieczywo, ja będę broniła, bo sama tylko widzę... dobre pieczywo, prawda? Tak, oczywiście dobre pieczywo, ale widzę ile kobiet je to ciastko do kawy, ale nie je chleba, bo chleba to je. To jest po prostu jakieś szaleństwo. Słuchajcie, byłam teraz na konferencji w Amsterdamie, Meet Matt and Microbiome. To jest taka coroczna konferencja dedykowana głównie osi mózgowo-jelitowej, ale jeden z wykładowców mówił o kobietach, pokazywał badania mikrobioty w kontekście właśnie zaburzeń osi mózgowo-jelitowej u kobiet po menopauzie. No on pokazywał wyniki badań, których jeszcze nie opublikował, ale już tam na tym kongresie je pokazywał, dotyczących tego, jak bardzo różne komponenty zawarte w ziarnach, oczywiście też w ziarnach słonecznika, w ziarnach lnu, ale także w zbożach, jak bardzo one pomagają w zwiększeniu liczebności takich bardzo dobrych, komensalnych, wspomagających nas bakterii jelitowych. Czyli warto to pieczywo jeść, no ale tak jak już Pani wspomniała, to musi być pełnoziarniste pieczywo. Tak, na zakwasie. Na zakwasie. Jak tam nas rąbie po tym zakwasie, no bo mamy zgagę, no to już nie na zakwasie, ale staramy się, żeby też dorzucić do tego ziarenka, żeby to była pełna mąka. Bo też mówimy o osobach, które mają różne, no nie wiem, na przykład nadkwasotę albo jakieś problemy jelitowo-żołądkowe. To bardzo często to pieczywo takie ciężkie, dobre, najlepsze, no niestety u nich wywołuje różne perturbacje
No tak, ale wtedy można zamienić chociażby na przykład na płatki czy otręby owsiane, Oczywiście. które też mają beta-glukany, Tak, ale prawda? nie rezygnować, prawda? Ale tak. Znaleźć coś swojego, nie rezygnować. To pieczywo i te ziarna są bardzo ważnym, integralnym składnikiem diety. No i właśnie lignany zawarte w tychże produktach, one bardzo mocno wspierają mikrobiotę jelitową i też są takie doniesienia, że potrafią łagodzić troszkę skutki menopauzy. A może tędy przejdziemy. Tak, tu jest bardzo dobry pomysł, Tak, więc tak przyjemnie. no, trzeba o tym pamiętać. Tam mają być warzywa, tam mają być owoce. Nie wywalamy tego, czego nie musimy wywalać. Jak mamy, nie wiem, pora, no to nie jemy tylko tej części białej, jemy też tą część zieloną. Tak, Zobaczcie, tak, do ile zupy można tak, dorzucić. oczywiście, prawda? ile rzeczy my marnujemy, a ile rzeczy moglibyśmy jednak zachować z tych warzyw, wprowadzając to do diety. Jeśli chodzi o uderzenia gorąca, tak jak już my jesteśmy przy tych suplementach, to dosyć dobrą prasę ma kozłek lekarski i waleriana. Też były robione takie badania, które pokazały, że w takim podwójnie zaślepionym, randomizowanym badaniu przyniosło to efekt. Natomiast taka dieta właśnie pełnowartościowa, ale w tym sensie, że to białko, o którym mówiliśmy, jest opatulone produktami roślinnymi, cudownymi, to taka dieta typu śródziemnomorskiego, gdzie rzeczywiście czerwonego mięsa jest tyle, co na lekarstwo, ale za to są ryby, jest trochę drobiu, są jaja, są świetne tłuszcze, jest bardzo dużo warzyw i sporo owoców, bo ta dieta hamuje te negatywne skutki, które czasami właśnie przynosi ze sobą menopauza, czyli ten okres szczególnie wejścia w menopauzie, czyli uderzenia, zaburzenia pamięci i tak dalej. A czy siemię lniane tutaj też może być pomocna? Bo właśnie te ziarna są bardzo ciekawe, czy sezam, czy siemię lniane. Bardzo fajne, tak, jak najbardziej. Jeżeli mówimy o diecie, to mówimy o diecie bardzo szczodrej, gdzie znajdują się wszystkie produkty, też takie, które są charakterystyczne dla naszej szerokości geograficznej, bo dieta śródziemnomorska, my nie powinniśmy jej rozumieć jako, nie wiem, tylko czerwone wino i ryby z basenu Morza Śródziemnego i granaty i tak dalej. One są fantastyczne i stanowią naprawdę bardzo ciekawy dodatek, ale my mamy swoją kapuchę, mamy swoje kiszonki, mamy swoje fantastyczne jogurty, mamy troszkę inny profil żywienia, ale można tak, mamy swoje kapitalne kasze, ale można tak ustawić ten profil żywienia, żeby był antyzapalny, bo dieta śródziemnomorska to jest dieta antyzapalna. No antyzapalne to znaczy właśnie bogate w różne składniki antyzapalne. Dieta polska, czasami używam takiego terminu śródziemnopolska. Tak. Ta dieta naprawdę może być bardzo dobrze i ciekawie skonstruowana, pod warunkiem, że będziemy pamiętać o tych proporcjach. Nie? Tak, dokładnie, bo tak naprawdę ja mam takie wrażenie, że można, każdy typ diety można skonstruować tak, żeby nas wspierał, czyli miał to działanie przeciwzapalne albo prozapalne. I to tak naprawdę nie będzie miało już w pewnym momencie znaczenia, czy idziemy bardziej w model diety niskowęglowodanowej, czy takiej klasycznej, ale ważne, żeby jednak te pokarmy, które wprowadzamy, właśnie miały to działanie przeciwzapalne. Tak, żeby to jednak gdzieś tam nas wspierało. A jeżeli chodzi o jakby takie obniżenie nastroju, no bo estrogeny mają wpływ, prawda, na pracę mózgu, na nastrój nasz, to jak tutaj na przykład kobiety mogą się wspierać? Czy jednym z takich bardzo popularnych, ale niestety drogich przypraw jest szafran, prawda, żeby tutaj gdzieś tam na przykład można dodawać sobie do jakiegoś risotto, czy coś w tym stylu, ale jak tutaj na przykład kobiety mogą się wspierać właśnie tą pracę mózgu i te zaburzenia nastroju? A tu może Panią zaskoczę, bo szafran jest kapitalny, rzeczywiście ma działanie przeciwdepresyjne, ale tego działania przeciwdepresyjnego ma jeszcze troszkę więcej różnych ziół. I na przykład bardzo dobry jest dziurawiec, no skąd dziurawiec, wiadomo, on ma działanie przeciwdepresyjne, bardzo mocne. Wobec tego ale na tyle, że nie wolno go brać z innymi lekami. Czyli jeżeli przyjmujemy jakiekolwiek leki, nie możemy brać dziurawca, dlatego że zmieni nam się
wchłanianie i metabolizm leków. Także to o tym trzeba pamiętać. Dziurawiec jest dobry, ale trzeba zawsze uzgodnić z lekarzem wtedy, kiedy bierzemy leki. Dwa, że nie możemy wychodzić na słońce, jak stosujemy dziurawiec i ten dziurawiec możemy tylko czasowo stosować, bo pojawią się plamy po dziurawcu. No ale mamy bakopę. Mamy też, i ta bakopa jest dosyć ciekawa, mamy też grzyby. Proszę sobie wyobrazić, że różne związki zawarte w grzybach, one mogą mieć działanie antydepresyjne ze względu na dosyć dużą kumulację związków polifenolowych o silnym działaniu antyoksydacyjnym. I też tryptofanu mają bardzo ma, tak, no, boczniaki tutaj królują. Wspaniałe, no boczniaki to jest w ogóle coś, co każda kobieta powinna polubić jedzenie grzybów, systematycznie te grzyby jeść, ale uwaga, najlepiej w formie gotowanej. I najlepiej to profesor Muszyńska dała, to jest najlepszym znawcą grzybów w Polsce, żeby jak się gotuje, pojawi się pianka, to tej pianki nie ściąga. No, wtedy wszystkie te związki czynne przechodzą właśnie do wody. Mamy też różeniec górski, który jest też kapitalny. No, natomiast jeżeli te problemy psychiczne, one są nasilone, to no, najskuteczniejsza jest terapia hormonalna. No, ale oczywiście tą terapię ordynuje lekarz i on nie zaordynuje jej każdej kobiecie, tylko tej, która naprawdę tej terapii potrzebuje przynajmniej. No, ufam, że właśnie tak jest, bo to też nie jest prawda, że każda kobieta po menopauzie ma nasilone, czy w czasie tej menopauzy jakieś objawy wypadowe, bo tak czasem nie jest. Ja na przykład praktycznie w ogóle ich nie miałam tam, ale też być może zapracowałam na tym zdrowym stylem życia. Nie? Że no tak, bo jednak jelita mózg jest duże połączenie, oczywiście. Prawda? Więc tutaj, no i też kwasy omega-3, prawda? Też muszą Kwas omega-3 zawsze. Taki suplement dla każdego. Tak, już możemy w ciemno powiedzieć, że suplement, który każdy powinien, jest bardzo dobry. I to są właśnie kwasy omega-3, tylko też no, trzeba pamiętać o tym, żeby mądrze wybrać, tak, żeby nie były zanieczyszczone metalami ciężkimi. I coś, co jeszcze bym podpowiedziała, to dobrej jakości oliwa z oliwek. Bo oczywiście ta dieta antyzapalna to też nie jest dieta chuda, bogata na przykład w węglowodany. To jest dieta, która jest bogata w produkty nieprzetworzone, roślinne, ale też zawiera dobrej jakości tłuszcz. Nawet do 35% w diecie tej całkowitej energii może pochodzić z tłuszczu, no ale na Boga to musi być dobry tłuszcz. Czyli no, taka podstawa na pewno oliwa z oliwek, ale też inne tłuszcze i to takie tłuszcze, w które bogata jest z kolei nasza ziemia. Mamy tutaj trochę oleju z siemienia lnianego, trochę oleju z pestek winogron. Ktoś tam lubi czarnuszkę, może tą czarnuszkę sobie do czegoś dodać. Z pestek dyni. Z pestek dyni i tak dalej, i tak dalej. No ale tą bazą powinna być oliwa z oliwek, ale też odrobina masła, odrobina klarowanego masła, odrobina śmietanki. No wszystko jest dla ludzi, chodzi tylko o należyte proporcje. No właśnie, czyli kwestia balansu. Tak jest. Pani profesor, będziemy już kończyć. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawy wywiad. Jak możemy podsumować może takim jednym zdaniem, co by mogła Pani polecić właśnie kobietom, które przechodzą przez ten okres menopauzy? Tak, od czego mogły po prostu zacząć, jeżeli chodzi o wdrażanie też takich zdrowych zmian? Powiem tak, słuchajcie, nie bójcie się, przed Wami bardzo ciekawy okres życia. Ja, jak rozmawiam ze swoimi koleżankami, to raczej sobie chwalimy to, dlatego że po raz pierwszy jesteśmy wolne. Ta menopauza daje taką wolność i wiek daje też trochę przywilejów w postaci tego, że no mamy lepszą sytuację, najczęściej mamy odchowane dzieci, mamy lepszą sytuację finansową. To jest taki dobry moment dla kobiety, pod warunkiem, że się na ten dobry moment zapracuje, a pracujemy też stylem życia i dietą i musimy zacząć pracować wtedy, kiedy mamy 20-30 lat. To wtedy ta menopauza może być fantastycznym, spełnionym, dobrym okresem w życiu kobiety, czego Wam serdecznie życzę. Dziękuję bardzo, dziękujemy bardzo i Was, drodzy powerwalkerzy i powerwalkerki, zachęcamy do zostawiania komentarzy tutaj pod tym powerwalkiem, jak Wam się podobało, czy może też macie jeszcze jakieś pytania do tego tematu, a my, no cóż, pozdrawiamy z Błoni Szczecińskich. Tutaj, pozdrawiamy. Tak? Z pięknych Błoni. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.